Cześć, witam Was Energik. Dzisiaj kolejna gra, jest to Tomb Raider. Ja będę mówił Tomb Raider, ponieważ przyzwyczaiłem się do tego już przez lata grania w kolejne części, że mówię oczywiście Tomb Raider, czyli mówię z błędem, ale co tam. Pierwszy Tomb Raider, słuchajcie, gdy ta gra wyszła w 96 roku w świecie graczy zapanowała totalna, absolutna, mega szajba. Wszyscy po prostu oszaleli na punkcie Tomb Raidera i Lary Croft. I między innymi oszalałem też ja. Mało tego, Lara Croft była taką jedną z pierwszych fajnych damskich postaci w grach. Oczywiście pojawiały się tego typu gry wcześniej. Phantasmagoria, Entity i wiele innych. Ale to Tomb Raider pokazał, że można stworzyć grę, w której bohaterka wykracza poza świat gier i staje się pewną taką ikoną popkultury. I na tym punkcie Tomb Raidera, słuchajcie, wszyscy oszaleli. Dzisiaj będzie pewnie dłuższy odcinek, ponieważ dużo rzeczy chciałbym Wam o tej grze powiedzieć. Mało tego, gra o mały włos nie przypłaciła tego, że bohaterem zamiast Lary Croft byłby jakiś klon Indiana Jonesa, ale sprytny deweloper podczas beta testów stwierdził, że skoro testerzy mają oglądać cały czas tył jakiegoś hipka, to niech oglądają oczywiście tyłek Lary Croft, czy też kobiety. I tak Lara została i tak zaczęła się właściwie przygoda z Tomb Raiderem. Ale Tomb Raider to też seria, która pokazuje, jak łatwo, jak prosto można zniszczyć markę poprzez wydawanie kolejnych odgrzewanych kotletów, ponieważ Tomb Raider 1 potem będzie właściwie cały czas staczał się w dół. Czasami będzie wychylał się troszkę ponad przeciętność, ale nadal będzie toczył się, cały czas seria będzie się toczyła w dół, aż właściwie do tego remake'u z 2013 roku, który przywrócił błysk oczywiście Larze Croft, ale też pokazuje właśnie, to jest właśnie doskonały przykład pokazania, jak często mocno eksploatowana marka potrafi zniszczyć oczywiście całkiem fajny pomysł, bo powiedzmy sobie szczerze, w momencie kiedy gra wyszła w 1996 roku, były to czasy, kiedy jeszcze nie było na rynku akceleratorów grafiki. Akceleratory pojawiały się za chwilę. Mogło to być, nie pamiętam ile, 2 miesiące, 3 miesiące później. W każdym razie w momencie, kiedy wyszła, gra działała bez akceleratora. Żeby ją przejść, grałem, słuchajcie, w szalonej rozdzielczości 320 na 200, gdzie piksele były po prostu takiej wielkości. Nawet nie mogę Wam przyrównać, jaka to jest rozdzielczość, ponieważ chyba nawet Wasze kalkulatory mają większą rozdzielczość, niż wtedy działała gra. I tak się wtedy grało, słuchajcie. Pierwsze moje zetknięcie z Tomb Raiderem nastąpiło w momencie, kiedy kupiłem jakąś zagraniczną gazetę. Chyba to był PC Gamer albo coś takiego. Nie, to była jakaś inna gazeta, to nie był PC Gamer, na które była dodana płyta, słuchajcie, z demami i na tej płycie było tych dem, nie wiem ile tam, ze 30, między innymi był Tomb Raider. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, co to jest, ale słuchajcie, odpaliłem i to był akurat drugi poziom z gry, gdzie na początku walczyło się z wilkami i ja po prostu odpadłem. Ja to demo, słuchajcie, które tam chyba było czasówka, że to demo działało chyba przez 10 minut, ja je przechodziłem, słuchajcie, aż się wstydzę przyznać ile razy. To jakby ktoś nagle, słuchajcie, zdjął klapkę z oczu i powiedział, słuchajcie, można zrobić świetną grę ze świetnym pomysłem. Takiego patentu jeszcze nie było. Myślę, że też dużą taką oczywiście siłą napędową tytułu było to, że steruje się zgrabną Larą Croft, a nie jakimś randomowym hipkiem, ale pamiętam, że to demo było po prostu nieziemskie i ono oczywiście uświadomiło mi, że ja w tą grę muszę zagrać. I pierwszego Tomb Raidera w pełnej wersji, słuchajcie, kupiłem kiedyś na giełdzie taką płytę, ona była ze składankami. To był akurat taki składak, gdzie na tej płycie były najnowsze tytuły w tamtym czasie. Był Tomb Raider, był chyba Red Alert, Hunter x Hunter, Network Kurek Rally, parę jeszcze innych tytułów. To była taka składanka, która na giełdzie, jak ją zobaczył, wow! I oczywiście był to RIP, czyli gra była właściwie wyripowana ze wszystkich filmów, ale zostało samo mięso, czyli została sama gra. I w takiej właśnie formie pierwszy raz skończyłem Tomb Raidera. Zamiast, słuchajcie, cutscenek miałem
ponieważ tutaj muszę Wam powiedzieć, na jakiej zasadzie działali wtedy Reaperzy. Będzie tutaj troszkę w tym filmie takich sidetracków. Otóż Reaperzy zazwyczaj robili w taki najprościej ripować gry było tak, że brali najkrótszą scenkę. W tym wypadku była to filmik pokazujący kodek, jaki są skodowane filmy i to trwało nam chyba, nie wiem, z 5 sekund. Podmieniali nazwę i kopiowali ten filmik ileś tam razy z taką nazwą jak na przykład intro, tak? I zamiast każdego filmu odpalał się ten film z reklamą tego kodeka. I w taki sposób oczywiście przechodziłem grę, często nie wiedząc zupełnie o co chodzi fabularnie, no bo jak mogłem wiedzieć? Tutaj oczywiście fabuła skupiała się na cutscenkach. Ja tylko widziałem właściwie samo mięso, sam gameplay i taki właśnie sposób udało mi się skończyć grę. Przypominam, że grałem w rozdzielczości 320×200, czyli niska rozdzielczość, ale Tomb Raidera można było też odpalić w wysokiej rozdzielczości. Było to 640×480. Jednakże w tamtym czasie miałem procesor 486DX 400 MHz i na takim sprzęcie Tomb Raider działał w około 7-8 klatek, może 9. W każdym razie bardzo to skakało. I słuchajcie, wtedy byłem na studiach w liceum. I w liceum miałem takiego kolegę, który miał ksywę Jaś Fasola. Nie pytajcie dlaczego Jaś Fasola, jakbyście go zobaczyli, to byście stwierdzili, że on nie może mieć innej ksywy niż Jaś Fasola. W każdym razie Fasola był u nas w klasie pierwszym gościem, który miał komputer Pentium. Wtedy to Pentium była taką nowością chodzącą na rynek. I ja mu dałem tego Tomb Raidera, żeby on sobie w niego zagrał. No i potem rozmawialiśmy i on mówi, że on grał na wysokiej rozdzielczości. Ja mówię, no nie, no to na Pentium to w 640 musi działać tak z 25 klatek. Wtedy standardem było 25 klatek, jak było 25 klatek to już był wypas. To już mówię, nie, no super. I tak się stało, że któregoś pięknego dnia byliśmy u Jasia Fasoli, ponieważ robiliśmy sobie takie lokalne turnieje w gry w liceum. I akurat jeden turniej odbywał się u Jasia Fasoli. I mówię, pokaż tego Tomb Raidera, bo jestem strasznie ciekawy jak to działa. No i on to włączył, słuchajcie, a ta gra, no nie wiem, tam z 12 klatek i on tak tą grę skończył, ale siła tej gry była taka, że nie można było się tego oderwać. I powiem Wam szczerze, że faktycznie ta gra w wysokiej rozdzielczości wyglądała świetnie, już się nie chciało wracać do tej niskiej rozdzielczości, ale w innym wypadku oczywiście sam tytuł tracił potwornie płynność. No i nadchodzi czas 3D FX-ów. Pojawia się popularny Monster, który całkowicie zmienił rynek. To mogliście obejrzeć w Pogadajmy, w którym o tym wspominałem. Miałem Monstera bardzo szybko, niedługo po premierze. Słuchajcie, pierwsza gra to oczywiście Tomb Raider, ponieważ Tomb Raider standardowo nie obsługiwał 3D FX-a, trzeba było ściągnąć patcha. No oczywiście tego ściągnąć, łatwo się mówi ściągnąć. Wtedy to nie było nawet internetu, więc skąd? Znaczy był internet, ale to było w ogóle w tamtym czasie internet to było science fiction. I na jakiejś płycie ten patch do 3D Fixa się znalazł. Ja odpalam tego Tomb Raidera, słuchajcie, a to tak 640×480, stałe chyba 30 albo 25 klatek. Tekstury filtrowane, po prostu kosmos, nowe cieniowanie. Jak zobaczyłem jak ten Tomb Raider wygląda, no to ja już po prostu odpadłem. Kończyłem tego Tomb Raidera chyba ze 3 albo 4 razy już na 3D FX-ie i powiem Wam szczerze, że była to gra, która tak mi jakoś, słuchajcie, na punkcie Lara Croft odbiła szajba, że później, gdy pojawiały się pierwsze kafejki internetowe, ja pierwsze co na kafejkach internetowych to ściągałem jakieś tapety z Larą, słuchajcie, mnóstwo tego miałem, nawet gdzieś to na płytach jeszcze mam, a autorzy dobrze wiedzieli, że Lara Croft to jest nośny temat, więc co jakiś czas wypuszczali różne tapetki, a to na święta Lara w czapie Mikołaja. Ja te tapetki wszystkie ściągałem, to były renderowane, one były dosyć tak licho renderowane, jak dzisiaj sobie przypomnę, to było po prostu koszmar, ale ja byłem tak podniecony, słuchajcie, tą grą. I jest taki filmik na internecie, jak pewnie go znacie, będę grał w grę i powiem Wam szczerze, że ten filmik mnie w ogóle nie śmieszy, bo w 96 roku to byłem ja. Tak naprawdę ten gościu, który grał w grę w Sylwestra, to byłem dokładnie ja, bo ja miałem totalny odpał na punkcie Tomb Raidera i Lara Croft, jak myślę, że wielu z naszych w tamtym wieku graczy. Było to coś po prostu taki fenomen, który zdarza się raz na jakiś czas i który umiejętnie był też dodatkowo podsycany przez dewelopera, ponieważ Lara Croft nie pojawiła się tylko w grze, słuchajcie, wzięła udział w tournée zespołu U2 i pojawiła się w teledysku The Artste, Faceci to świnie, którą potem przerobił dość kiepsko, zresztą Big Cyc.
I ta Lara faktycznie jakby ona jakby wychodziła poza ramy, słuchajcie, gry i udało się deweloperowi stworzyć wrażenie, że ta Lara jest jakby osobą, która gdzieś żyje obok, że nie jest tylko postacią z gier komputerowych, ale jest gdzieś obok, że ona gdzieś tam się przewija w różnych tam w klipach czy gdzieś i to się udało. Dzisiaj w Japonii starają się tak właśnie robić, tworzyć wirtualnych idoli, którzy nagrywają płyty, grają w filmach, a są oczywiście tylko renderami i w tamtym czasie udało się to z Tomb Raiderem. Ale Tomb Raider to też jeden z ciekawych skandali. Powiem Wam szczerze, że gdy zacząłem się w to wgryzać, ale to zresztą zaraz Wam powiem, czyli tak zwany nude patch, ponieważ zapewne większość z Was z wyroli mogłoby teraz powiedzieć: Panie Krzyśku, ja to chciałbym zobaczyć, jak Lara wygląda na golasa. I tego typu myśli w zwichrowanych umysłach młodych graczy przewijały się niejednokrotnie i jedna sprytna firma stworzyła patcha, który podmieniał tekstury Larze na takie, że mogła ona być rozebrana. Była jedynie ubrana w pas do pistoletów i chyba buty. Pozostałe rzeczy były oczywiście widoczne. Patch był płatny i w tym momencie, gdy zaczęło się pojawił się ten patch, Eidos, właściwie nie pamiętam czy Eidos czy chyba Eidos albo Core Design zaczął pozywać nie tylko firmy, słuchajcie, które na swoich serwerach trzymały tego patcha, ale i graczy, którzy używali tego patcha. To w ogóle coś niesamowitego, słuchajcie. Ponieważ, dzisiaj, z perspektywy czasu ja już rozumiem dlaczego. Nie pokażę Wam niestety, jak działa nude patch tutaj w tym filmie. Jeżeli chcecie, możecie wbić na jakąś tam film na YouTubie, jest tego pełno, ale zanim jeszcze zaczniecie oglądać, jak wygląda Lara na golasa, posłuchajcie mnie dalej. Miałem tego nude patcha, w każdym razie od razu powiem. Słuchajcie, dzisiaj z perspektywy czasu rozumiem postawienie, dlaczego firma zdecydowała się na pozwanie twórców tego patcha i oczywiście graczy. Pewnie wtedy, w tamtych czasach, w 96 roku bym walczył z systemem i twierdził, że było to niezgodne jakby bo przecież też chciałem zobaczyć, jak wygląda Lara na golasa, ale dzisiaj z perspektywy czasu wydaje mi się, że było to słuszne posunięcie, ponieważ oni stworzyli pewnego rodzaju markę, którą nie chcieli rozmieniać na tani obiekt jakichś seksualnych westchnień i mokrych snów, jakichś pryszczatych nastoli, którzy widzieli Larę nago, tak? I tutaj też w pewien sposób wydaje mi się, że było to, że Lara była pewnego rodzaju tajemnicą. Jej wszystkie te informacje na temat Lary były brane z internetu, były one publikowane przez dewelopera, ale one zawsze były jakby była owiana pewną taką mistyczną tajemnicą, a pokazanie Lary na golasa troszkę jakby oddzierało z tej tajemnicy i no nie było to według mnie też dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj myślę, że nie było to dobre. Fajnie rozwiązano to w drugiej części w outrze Lary, gdzie brała ona prysznic, kamera leciała z góry w dół, wszyscy myśleli, że zobaczą wreszcie cycki, a Lara nagle mówiła "Don't you think you see enough?" i strzelała z shotguna w kamerę. W każdym razie wydaje mi się, że tak właśnie, ale wracając do tego, słuchajcie, nude patcha. Początkowo chciałem nawet nagrać fragment filmu właśnie z tym nude patchem, ale zrezygnowałem. W sumie też po części dla którego Eidos to zrobił, ale mam dla Was ciekawszą sprawę. Zacząłem interesować się, ponieważ trafiałem na różne strony, gdzie ten patch był dostępny i okazało się, słuchajcie, że jest rzesza ludzi, którzy przerabiają gry, nie tylko Tomb Raidera i podmieniają tekstury tak, aby główny bohater biegał na golasa. I słuchajcie, nawet do tego nowego Tomb Raidera w 2013 znajdziecie nude patcha. Znajdziecie do World of Warcraft, do Skyrima, do Remember Me. Do każdej gry, w której występuje postać żeńska, znajdziecie nude patcha, który tą babkę, która gra w danej grze, rozbierze do golasa. Ja byłem po prostu w szoku, jak zobaczyłem, jaki to rozmiar nabrało, jakiego rozmachu. Dzisiaj to po prostu wow. Ale oczywiście zaczęło się od Tomb Raidera. On był jakby to była jakby ta pierwsza gra, która rozpoczęła to szaleństwo nude patcha, a dzisiaj oczywiście każdą grę możecie zagrać w alternatywnym kostiumie, że tak powiem.
Słuchajcie, Tomb Raider to oczywiście całkiem zgrabna historia. Widzicie, dopiero teraz zaczynam omawiać historię. Lara Croft jest brytyjską poszukiwaczką przygód, archeologiem. Dostaje zlecenie od niejakiej Natli, aby zdobyć części takiego urządzenia, które się nazywa Scion. Oczywiście Lara wyrusza w podróż, zbiera te części, no i nie będę mówił jak jest zakończenie, to już sobie musicie sami oczywiście zagrać. Cała gra to głównie platformówka z rozwiązywaniem zagadek i ze strzelaniem do zwierząt. Jest to chyba najbardziej znienawidzona gra przez wszystkich ekologów, ponieważ zabija się tutaj totalne różne gatunki zwierząt i oprócz tego pojawiają się oczywiście czasami ludzcy przeciwnicy, ale głównie to są zwierzaki. Cała gra była zbudowana w taki sposób, że była zbudowana z pewnych klocków. To znaczy każdy klocek w grze miał taką samą wielkość i z tych klocków były budowane całe plansze. Dzięki temu, żeby wykonać skok, zawsze trzeba było robić ten sam ruch. Znaczy ja powiem Wam jak robiłem. Na początku podchodziło się do krawędzi, dawało się raz strzałkę w tył, Lara odskakiwała i wtedy można było z rozpędu wykonać skok. W przeciwnym wypadku albo robiliśmy skok za wcześnie i się ginęło, albo robiliśmy za późno i Lara też spadała. I oczywiście oprócz świetnego gameplayu, Tomb Raider to potężna dawka frustracji. Jeszcze większa dla posiadaczy PlayStation, o czym zaraz. Ponieważ gra była tak skonstruowana, że często poruszaliśmy się na platformach, które były bardzo wysoko pod ziemią. Jeden nierozważny ruch i musieliśmy grać od początku, włączać grę od save'a. Dlatego była to jedna z tych gier, które pamiętam, które najczęściej save'owałem. Po prostu save'owałem jak szalony, ale zdarzało się, że jeżeli dobrze coś szło, no to się nie save'owało, bo się o tym zapominało. I nagle nacisnął się Alt i strzałka w bok i Lara robiła salto i spadała 500 metrów w dół i łamała karki, trzeba było grać od nowa. I ta frustracja, do dzisiaj ją pamiętam i grając dzisiaj w gameplaye, ta frustracja do mnie ponownie wróciła, słuchajcie. Też save'owałem jak szalony, też ciągle ginąłem z różnych dziwnych powodów, ale najgorzej mieli chyba posiadacze PlayStation, ponieważ u nich dla posiadaczy PlayStation nie można było save'ować gry w każdym momencie, jak na PC-cie, tylko przy takich specjalnych save pointach, czy save crystal to się nazywało i tam można było Także jak ktoś przeszedł na przykład kawał i zginął i znowu musiał grać od nowa, no to ja już sobie nie wyobrażam, jak to musiało być po prostu wow. Musiały czachy eksplodować. W każdym razie tytuł dzisiaj wygląda dosyć dziwnie, może nie dziwnie, wygląda mocno archaicznie i ciekawe jest to, że autorzy, tak jak mówiłem, zarżnęli mocno tą markę, ponieważ nie kwapili się ze zmianą engine'u, czy też z ulepszaniem takim lepszym, takim bardziej widocznym ulepszaniem engine'u przy kolejnych częściach i chyba pierwsze 5 czy 6 części były cały czas na tym samym engine'ie. Zwłaszcza ostatnia gra na starym engine'ie już była mocno cofnięta do tyłu i no mówię, to jest też ten przykład, jak zniszczyć markę poprzez troszkę takie lenistwo i takie troszkę dojenie krowy, oczywiście zamiast troszkę do tego przysiąść, tak? No ale z drugiej strony nie zarzyna się kury znoszącej złote jaja, także autorzy myślę, że w momencie, kiedy pierwsza część się pojawiła na rynku, wiedzieli, że mają mocną markę w ręku i że trzeba ją eksploatować do ile tylko można. Oprócz tego w grze znajdziemy też fajne cutscenki, które rozwijają akcję. Ja, tak jak mówiłem wcześniej, nie widziałem, dopiero później, gdy już miałem wersję pełną, oczywiście ruskiego tłoka, mogłem zapoznać się z pełną wersją Tomb Raidera i w tamtym czasie te cutscenki robiły wrażenie, słuchajcie. Przede wszystkim dlatego, że występowała w nich Lara, no to jest oczywiste, ale robiły wrażenie na przestrzeni, tak patrząc inne cutscenki z 96 roku mogły się podobać. I tutaj oczywiście w tym Tomb Raiderze też. Przede wszystkim też tutaj gra zawiera naprawdę porządną dawkę gameplayu. Niektóre poziomy są strasznie długie, niekiedy jeden poziom, słuchajcie, naprawdę poziomy są strasznie rozległe. To też było dosyć nowe w tamtym czasie. Jak na grę platformowo-zręcznościową, poziom, który trwa na przykład przejście go trwa godzinę, to było coś niesamowitego. Tych poziomów jest dosyć dużo i gra jest dosyć długa. Odwiedzimy m.in. Egipt, różne takie
Głównie to tak będzie się tak działo w takich około egiptowych, że tak powiem, lokacjach. Jest między innymi moja znienawidzona plansza Cistern. Słuchajcie, też ciekawa rzecz. Dlaczego? Ponieważ ja ogólnie mam lekką hydrofobię, boję się wody. Dla mnie każda gra, w której się pływa, to ja jestem po prostu chory, jak muszę pływać w grze. Poważnie, nienawidzę tego. A w Tomb Raiderze oczywiście pływanie było dosyć często eksploatowane, dlatego te poziomy jak Cistern, potem Świątynia Neptuna to jedne z moich najgorszych poziomów po prostu w historii gier, które nie mogłem po prostu przejść z powodu tej mojej takiej lekkiej fobii. W każdym razie Tomb Raider dzisiaj nie broni się. Od razu mówię, nie broni się. Gra wygląda archaicznie, mechanika jest bardzo archaiczna i myślę, że dla wielu graczy, którzy nie grali w pierwszą część Tomb Raidera, będzie to droga przez mękę, żeby tą grę skończyć. Oczywiście warto ją skończyć, bo jest to naprawdę ogromny kawał growej rozrywki, growej historii, ale będzie dosyć trudno ją skończyć z powodu tych archaizmów, wysokiego poziomu trudności, często takiej niewiedzy, co zrobić dalej. Poziomy były rozległe, nie było żadnych wskazówek, gdzie iść czy co. Musiałeś samemu kombinować, czy szukać jakiegoś klucza, przelatywać całą planszę wzdłuż i wszerz parę razy, żeby ten klucz znaleźć, który był gdzieś sprytnie ukryty. Także są tu pewne archaizmy. Gra wymagająca, ale dzisiaj już nie sprawiająca takiej satysfakcji jak kiedyś. Wydanie, które tutaj widzicie, jest to wydanie premierowe. Potem pojawił się jeszcze, co ciekawe, dodatek fabularny Unfinished Business i pojawiła się wersja jeszcze Gold, Tomb Raider Gold, która zawierała właśnie ten dodatek. Oryginalna wersja premierowa Tomb Raidera nie miała obsługi 3D Fixa, stąd nie widzicie tutaj nigdzie znaczka, że jest obsługiwane 3D Fix, dopiero zostało to uzupełnione w patchu. Ciekawa rzecz jeszcze jest taka, że w cutscenkach, o ile dobrze pamiętam, tutaj nie pamiętam czy też, ale chyba tak, w cutscenkach Lara ma warkocz, natomiast w grze tego warkoczu nie ma. Dlaczego? Ponieważ z tego co pamiętam, deweloperzy stwierdzili, że mechanika czy też fizyka warkocza wzięłaby za dużo mocy przerobowych konsoli czy też komputera i wtedy komputery by nie udźwignęły w Tomb Raiderze. Ale dzisiaj wiem, że kłamali, bo druga część Tomb Raidera i Lara posiadała warkocz, a grałem na tym samym 3D Fixie, także no ktoś tutaj, nie wiem, jakąś lipę strzelił. Niemniej jednak tutaj jeszcze Lara nie posiadała swojego kultowego warkocza, tylko miała taki, właściwie wygląda jakby ten warkocz miał obcięty tutaj i tylko ma taki związany włos. No dziwnie to wygląda, w każdym razie tutaj jeszcze Lara warkocza nie miała. Ok, zobaczmy co jest w środku. W środku jest bardzo skromnie. Oprócz, nie będę wyjmował, oprócz, mam to w folii, jakiegoś katalogu z grami Eidosu, mamy tylko i wyłącznie płytkę. Płytkę z grą w takim plastiku. O, jeszcze tutaj staram się wyjąć. Płytkę z grą. Oczywiście tytuł na płycie CD, jednej płycie CD. Tutaj mamy książeczkę. Zerknijmy co jest na tej książeczce. No jest parę nawet ciekawych artworków. Właśnie to są takie artworki, które potem zbierałem jak szalony, ściągałem w kafejach internetowych, zapisywałem na dyskietkach, znosiłem to do domu, katalogowałem jak jakiś po prostu mega oszołom. To są oczywiście stare czasy, ale wtedy powierzcie mi, że miałem totalną szajbę na punkcie Tomb Raidera i myślę, że wielu graczy z tamtego okresu doskonale tą szajbę zna. W każdym razie, oprócz jeszcze, zapomniałem wspomnieć, oprócz poziomów growych pojawiła się też tutaj poziom, który potem był kultywowany w kolejnych częściach, mianowicie odwiedzanie domu Lary. I tutaj też ten dom Lary możemy zwiedzić, jest to taka jakby salka treningowa, gdzie możemy pobiegać, poćwiczyć, jeszcze bez kamerdynera. Kamerdyner pojawił się w drugiej części, jeżeli dobrze pamiętacie, zawsze się do niego strzelało, on się zasłaniał taką tacą do kawy. W każdym razie w tej pierwszej części jeszcze tego kamerdynera nie było. Słuchajcie, no powiem wam tak, dzisiaj, no i oczywiście z każdą kolejną częścią Lara Croft miała coraz większe bimbały, chociaż tutaj jak widzicie też już nie miała małych, ale potem coraz te bimbały były większe do granic absurdu. Co prawda nie tak absurdalne jak na przykład Ivy z Soul Calibura,
ale potem oczywiście postanowiono ponownie jej te bimbały zmniejszyć, bo już było to po prostu mega groteska. Oczywiście, jeżeli oglądacie gameplaye, zauważycie, że tutaj bimbały Lary nie były tak okrągłe jak na pudełku, a były po prostu zwykłym takim trójkątem. Ale wtedy tak niestety gry wyglądały. Słuchajcie, dzisiaj mogę Wam powiedzieć odwieczne pytanie, czy grać. Jeżeli jesteście ciekawi, zagrajcie. Jeżeli może Wam się spodoba, może Was wciągnie. Mnie już nie wciągnęło tak jak lata temu. Widać, że gra się zestarzała brzydko i no i tak dosyć mocno archaiczna jest dzisiaj. Jest to kawał historii. Myślę, że każdy zna Lara Croft, każdy kto gra w gry, nieważne czy grasz na Wii U, PS4, Xboxie, PSP czy na jakimś tam, nie wiem, ruskich jajeczkach, wiesz kto to jest Lara Croft. Jest to pewnego rodzaju fenomen kultury, który dzięki właściwie Crystal Dynamics wrócił ponownie z świetnym remake'iem. Niedługo Rise of the Tomb Raider, który pojawi się tylko i wyłącznie na Xboxa na początku, podejrzewam, potem pojawi się na PlayStation 4 i na PC-ta też. Myślę, że będzie ciekawy tytuł. Remake się udał, Lara jest bardziej naturalna, bardziej no bo ta Lara to jest taka bardziej komiksowa i właściwie w tamtych czasach to trudno było zrobić realistyczną postać, ale dzisiaj Lara wygląda zdecydowanie lepiej, ale warto porównać sobie, jak wygląda Lara dziś, jak wyglądała Lara kiedyś, jak to kiedyś się grało, jak się kiedyś cieszyło z tego, że można obejrzeć poligonową dupę, która składa się tam z 8 poligonów, a i tak się wszyscy cieszyli. Takie to były czasy, słuchajcie, i Tomb Raider przywołuje mi takie naprawdę miłe i ciepłe wspomnienia z mojej młodości, ale też zarazem te wspomnienia troszkę sobie zniszczyłem przez to, że robiłem gameplay tej gry i zobaczyłem, jak ta gra dzisiaj wygląda brzydko, jak nie jest już tak fajna jak kiedyś. Ale myślę, że to jest właśnie też bolączka wielu gier, które testuję, że mam mylne wyobrażenie na temat tytułów, które grałem kiedyś i które tak bardzo mi się podobały i w zderzeniu z rzeczywistością dzisiejszych czasów okazują się to po prostu często bardzo niegrywalnymi tytułami. Niemniej, zrobiło się troszkę nostalgicznie, długi film, dużo informacji chciałem Wam przekazać. Niemniej jednak mam nadzieję, że Wam się podobało. No i zobaczymy się oczywiście w Tomb Raider 2, no bo jakby to było, myślicie, że szajba minęła po pierwszym Tomb Raiderze? Co wy, szajba trwała, aż wychodziły Tomb Raidery, a grałem we wszystkie Tomb Raidery, wszystkie skończyłem. Każdą kolejną część rzucałem się po prostu jak reksio na szynkę, także szajba trwała. Niestety w 2013 roku już jestem na tyle stary, że nowy Tomb Raider remake nie zrobił już na mnie takiego wrażenia jak wcześniejsze wersje. Ale może dorosłem, może dlatego, może już mam inne priorytety, ale niemniej jednak Tomb Raider i Lara Croft nadal są z nami. Mam nadzieję, że będą jeszcze długo i w takich naprawdę fajnej grafice, fajnych wydaniach, a nie tak jak w Tomb Raider 3, 4, znaczy 4 to może nie, 5, gdzie naprawdę poprzeczka była bardzo nisko ustawiona. No i tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Pozdrawiam Was Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.